w ogóle tak miał czystą mowę, żeby nikt nie przypuszczał, że on może być właśnie żydowskiego pochodzenia. I chodziliśmy na nauki, właśnie tam dowozili nas do Zakroczymia i w domu się uczyliśmy, potem były egzaminy, zdaliśmy i razem z nim przystępowałam do tej komunii. Oporządzało się w tym gospodarstwie. No to wiem, że jak żniwa, to się chodziło na pole i też się i zbierało, pomagało się, no bo trudno powiedzieć, że się, przecież nie było żadnych maszyn tak jak teraz, tylko to wszystko się robiło ręcznie, koszone było. Ludzie przychodzili, pomagali, a myśmy też chodzili, pomagali. No a mama mówi, krowy będziesz chciał paść, ale ty nie będziesz się bał, jak gdzieś się te krowy wyprowadzi na pole. Nie, mówi, bo ja mam taką muzykę i ja będę sobie grał. A on miał takie 2 patyczki wystrugane i między palcami se wkładał i tak pięknie melodię wygrywał na tych patyczkach właśnie. No i mama tak sobie, no trudno, no szkoda go, bo taki chłopak biedny i po prostu go wzięła. No i od tamtej pory właśnie od tego czasu był. Była taka ławka pod budynkiem stała, to on się na tą ławkę położył, trzymał się rękami i nie dał się oderwać, żeby go ci Żydzi nie wzięli. No ale w końcu tam no, prezentów mu naprzywozili, jak to w tym czasie było, aby tylko go wziąć. No mama mówi, dobrze, to ja pojadę do ciebie. I nie wiem, czy tam na drugi, czy na trzeci dzień mama ze swoim bratem pojechali do Warszawy, ale już jego nie było w Warszawie. Myśmy chcieli go po prostu odnaleźć, ponieważ on był tak zżyty z nami i on bardzo do tej rodziny chciał wrócić. To chcieliśmy się, może się odezwie, a może przyjedzie, no może przyjedzie. No był w końcu, to było ile? 3-4 lata był u nas chyba, tak?